Niewątpliwie spośród wszystkich zamków na Pogórzu Izerskim to zamek Czocha jest najbardziej rozpoznawalny. Naszą uwagę przykuwa jednak nie XIII-wieczna budowla, a jezioro, nad którym jest ona położona, czyli jezioro Leśniańskie. Zbiornik Leśniański powstał na początku XX wieku, kiedy to wybudowano zaporę i spiętrzono rzekę Kwisa. Spod zapory udajemy się do centrum Leśnej. Centrum rozumianego jako rynek. Pośrodku niego ratusz z 1699 roku. Wokół kamieniczki z XIX wieku. Na południe od miasta Leszna znajduje się miejscowość Świecie, w której to mieści się zamek. Zamek trzyczęściowy właściwie, bo główna część, na której się znajduje, pochodzi z XIV wieku, do której dobudowano pałac XVIII-wieczny, a także znajdującą się po drugiej stronie XVII-wieczną część mieszkalną. Próżno w okolicy szukać murów lepiej zachowanych niż te lwóweckie. Jednak te w Lubaniu również są warte uwagi. Pozostałością po murach jest chociażby wieża bracka, która znajduje się za mną. Centrum Lubania stanowi XVI-wieczny ratusz. Nie jest to jednak pierwszy ratusz, który stanął w tym mieście. Pozostałością po dawnym ratuszu jest wieża kramarska, która znajduje się przede mną. Z Lubania przenosimy się do położonego w samym sercu Pogórza Izerskiego zamku Czocha. Spożywamy w nim posiłek niebagatelny. Na stole zagościły zupa szlachecka grzybowa, gołąbki w sosie borowikowym, wątróbki drobiowe w sosie leśnym, pstrąg giczowa, a na deser bezowa pokusa. Ucztujemy nie bez przyczyny, przed nami bowiem długa noc. Okrutny Grzegorzu, nakazuję ci przeszukać zamek. Od strychów polowych. Po tych słowach było już tylko gorzej. To ty, śmiały stopnitalkowy mojej pani. Padnij przede mną na kolana. W zamku zawrzało. Puszczę to miejsce z dymem, a całą załogę wystrzelę. Stajesz! Pójdzie ci ucha z twego ucha. No pójdzie ten, no pójdzie. A więc sąd Boży. Pan Boży, na śmierć mnie nie wolę. A śmierć!
Bitwa dobiegła końca, a my oddalamy się od jej pola. Udajemy się do sypialni. Z sypialni schodzimy na parter. To tutaj widnieje fotografia Ernsta Gütschowa, ostatniego prywatnego właściciela zamku Czocha. Zamek Czocha to nie tylko wystrojone i zaciszne komnaty. Przekonujemy się o tym po przejściu starym mostem. To tutaj, na dole, skrywa się mroczniejsza część budowli. Zamek Czocha ma za sobą blisko 800 lat historii. Ulokowany nad rzeką Kwisa, zaczynał jako warownia graniczna. To na Kwisie bowiem biegła i do dzisiaj biegnie granica śląsko-łużycka. Najdłużej, bo przez blisko 250 lat. Zamek był własnością łużyckiego rodu von Nostitz. Największy wpływ na jego dzisiejszy kształt miał jednak ostatni prywatny właściciel zamku. Drezdeński producent tytoniowy Ernst Gütschow. To dzięki jego zamiłowaniu do kolekcjonerstwa i dobrym stosunkom z dworem carskim do zamku Czocha trafiły insygnia koronacyjne carów rosyjskich. Mimo tego, że sam Gütschow opuścił zamek w 1945 roku, a zbiory były po II wojnie światowej rozkradane, część kosztowności przetrwała tutaj do dziś. Nie są to bynajmniej jedyne przedmioty przykuwające uwagę. W zamku zgromadzono także między innymi zbroje, flagi, tarcze, herby czy bronie. Warte uwagi jest także pomieszczenie, w którym zgromadzono sprzęt służący komunikacji i dowodzeniu. Niedaleko jeziora Leśniańskiego znajduje się powstały nieco później, bo w roku 1924 zaporowy zbiornik złotnicki.
Na wschód od jeziora Złotnickiego położony jest Gryfów Śląski, który prawa miejskie posiada od roku 1242. Najbardziej miasto rozwinęło się w XVI wieku, kiedy było własnością rodu Szawgoczów. Mieszczanie wznieśli wtedy ratusz, wybudowano także szpital i zawieszono dzwon. Na północnym skraju Pogórza Izerskiego położony jest Nowogrodziec. Miasto, które znacznie rozwinęło się dzięki działalności sióstr Magdalenek. To właśnie mniszki doprowadziły do niego wodociąg. Warto dodać, że klasztor, który się za mną znajduje, XIII-wieczny klasztor sióstr Magdalenek, jest najstarszym tego typu w Polsce. Obecnie bardziej trafnym określeniem byłyby ruiny. Kto go doprowadził do takiego stanu? Sowieci, oczywiście.